Część druga. Nikito, po opuszczeniu komisariatu głównego, gdzie się kierujesz? Szukam jakiegoś otwartego sklepu, w którym mogłyby być papierosy. Jest 23:30 w święto. Więc bym musiał szukać jakiegoś całodobowego. Ale Nie ma takich rzeczy. nie ma takich rzeczy, więc W alkoholowych sklepach jest jakaś szansa na znalezienie czegoś podobnego. raczej będę jechał do miejsca, gdzie mógłbym spotkać Gila. Nie jesteś w stanie określić, gdzie mógłbyś spotkać Gila. Chodzi ci o jego dom, czy o co? Jak się z nim spotykałem jakoś, to Zawsze w innym miejscu. zawsze w jednym miejscu, dlatego pójdę sprawdzić ten klub, o którym mówił mi Ambroży. Dobrze. Przejdźmy może do Gabriela. Gabrielu, a ty? Ja jak już odwiozłem Wendy pod ten Seven Club, chciałbym pojechać zatankować za 100 mój motor, na wszelki wypadek. No i pojechać z powrotem do domu mojego, bo obiecałem córce, że jej przeczytam bajkę na dobranoc. No dobrze. Zatem przesuwa nas to do Wendy. A jak już jestem na miejscu, to piszę do Mikiego, że no jestem. Okej. Miki wychodzi na zewnątrz klubu. Jest ubrany w długi, jak przed kolano, płaszcz granatowy, ładny, prochowiec. Ma troszeczkę zaczesane swoje jasne blond włosy. No cześć! Hej, dawno się nie widzieliśmy. No, troszeczkę już było czasu. Gdzie się podziewałaś? Można powiedzieć, że narobiłam sobie kłopotów? Jakby to było coś nowego. No cóż, byłam w psychiatryku przez ten czas. Jakieś testy? Czy... Znaczy, wiesz, ustaliłam z rodziną, że możemy sprawdzić, co mi jest. Właśnie. Zapomniałbym. Mm, Zbliża się do ciebie i szepcze ci w ucho. Mam pewien pomysł, ale pogadamy o tym trochę później. Odnośnie czego? Z pokrewieństwa. Okej, zaciekawiłeś mnie. Okej. Ale chodź, pogramy sobie coś. Tam jest strasznie dużo maszyn i tego wszystkiego i sporo jest osób. Właściwie myślisz, że mnie wpuszczą, skoro nie do końca należę do... Tak. Okej. Przecież tam nawet nie tylko są spokrewnieni. Są też ludzie. No to chyba, że tak, to chodźmy. Jasne. Troszeczkę na temat samego klubu. Jest dosyć spory. Pięknie mówię. Paropiętrowy. Znajdują się tam maszyny do grania w rzutki, do grania w kręgle. Jest bar z napojami, jest powietrzny hokej. Są kanapy też, żeby się wyluzować. Oczywiście na kręgielni nie zabraknie samych kręgli. Jest ta taka maszyna do boksowania, że jak uderzycie, to są pewne punkty. Jest jakaś tam pizza, wiadomo, bilard. Miejsce jest duże i jest w kolorystyce niebieskich i różowych neonów. Mniej jest tutaj do tańczenia, a bardziej do posiedzenia. To jest takie dosyć nowoczesne, ale nowoczesne na zasadzie takim troszeczkę lekko lata 80. bym powiedział. Takim teoretycznie vibe
takiego Miami Vice City, czegoś w tym stylu. Wchodzisz, no jest sporo osób, każdy przy swoich jakichś tam stolikach, tym wszystkim. Widzisz Gila i widzisz nieznaną ci osobę, jakąś dziewczynę, siedzącą przy stole z paroma mężczyznami, rozmawiającymi o czymś, rozkłada tam jakieś dokumentacje czy coś w tym stylu. Ma na sobie biały garnitur i pod spodem w sumie nic, ale jest niebywale płaska. Rozumiem, że ma czarne włosy zaczesane do tyłu. Ma czarne włosy zaczesane do tyłu. Dodatkowo jest tutaj parę osób, których kompletnie nie znasz. Tylko tak naprawdę Gili i Miki są ci znani. To co byś chciała robić? Większość wyszła do tej pory. Jest parę nowych twarzy. Ja poznałem przykładowo żółtego smoka. Żółtego smoka brzmi niebywale interesująco. Tak, gość jest ciekawy. Gość chyba poszedł na chwilę, bo go nie widzę nigdzie tutaj. Nie wiem, usiądziemy? Jasne. Rozumiem, że siedzisz z Gilem. Gil! Podnoszę tak rękę na przywitanie do Gila. On też się wita. Jest ubrany troszeczkę mniej etnicznie jak do tej pory. Ma na sobie marynarkę brązową. Do tego brązowe spodnie też takie pod marynarkę i dodatkowo taką żółtawą koszulę. Ma tym razem rozpuszczone włosy. No to zakładam, że idziemy z Mikim do stolika. Jesteście przy stoliku takim, jak osoby siedzą jakby przy kręglach i tam jest taki okrągły, z miękkimi, wygodnymi pufami jako siedziska. Cześć Gil, ciebie to już w ogóle dawno nie widziałam. Cześć. To jak tam? Sporo się działo, zdążyliśmy sobie narobić kłopotów. Żeby tylko kłopoty nie przyszły za wami. Nie, raczej nie. Chociaż może za Nikitą. Dlaczego za nim idą? No wiesz, ma dosyć długi język. No, na ten moment, jak zdążyłam go poznać, moim zdaniem nie potrafi trzymać języka za zębami. Okej. Cieszę się, że cię widzę. Zajem, nie spodziewałam się tego stroju. To w sumie prezent od naszego krawca. Macie krawca? No, zostaliśmy prawie że zmuszeni do tego, ale tak. Rozwiń. Poznałaś już żółtego smoka? Nie. To będziesz miała swoją szansę chyba. Możliwe. Jak rozumiem, Miki, dołączyłeś wybrałeś swoją stronę. No tak, jakby wydaje mi się to najrozsądniejsze. I jak jest na razie? W porządku. Nic się szczególnego nie działo. Pytam ze względu na to, że sama szukam mojej odpowiedzi. Każdy chyba ma własną ścieżkę. Nie wiem, tu jest w porządku dla mnie, bo no mogę robić co chcę. Zresztą jestem z daleka od tego starego pierdziela. I rozumiem, że dalej się nie kontaktowaliście. Nie będziemy. Nie zamierzam cię do tego zmuszać. No i moja siostra oczywiście. Dla niej to na rękę, że mnie nie ma. Po tym, co mi mówisz, mam nadzieję, że nie pozna mnie tak szybko. Ja też nie. Potrafię być straszną zołzą. Nikita, dojeżdżasz do klubu. Widzę, że jakaś jest impreza w środku. No mam nadzieję, że nie spotkam tego tajemniczego białogarniturowego mężczyzny, ale staram się i tak wejść do środka i się rozejrzeć. Pierwsze spojrzenie widzisz po lewej stronie Wendy z
Gilem oczywiście oraz Mikim. O kurwa. Jakim chujem oni tu są? Koło ciebie przychodzi gość, Azjata, z czarnymi włosami, też dosyć zalizanymi, w żółtych dresach, z żółtą kurtką też dresową, z takim smokiem żółtym na plecach. Ten smok po prostu przechodzi całkowicie, jest taki bardzo specyficzny design, takiego, którego się nie spotyka kompletnie w sklepach. Do tego jeszcze ma jakby Nike, ale te Nike mają doczepione jakby skrzydła smoka do jakby tam, gdzie masz szlówki, czyli tam, gdzie przez co wkładasz sznurówki. Jest bardzo wystylizowany i ma delikatny, przycięty specyficznie wąs. Taki bardzo krótki. I podobny do Chińczyka, tak? Nie, taki krótki bardzo. Taki wiecie, przez całą górną część, ale on nie jest absolutnie długi. Okej, rozumiem. I dodatkowo jest dobrze wyrzeźbiony, ale jest chudy. Jak cholera. Odjazdowe buty, panie. Przechodzi koło ciebie. Nie odpowiada. Idzie do osoby przy stoliku, która była z dokumentami, do tej dziewczyny. Coś jej mówi i idzie do baru. Podnoszę brew. Kieruję się w stronę. Ta osoba, która siedzi przy stoliku, wydaje się być podobna do tego opisu, który dostałeś od Wendy. Na razie to zignoruję. I pójdę do Wendy. Cześć! O, Nikita, jak tam? Jak było? Uśmiecham się tak bardzo cynicznie. Czy coś się stało? Jakiś Jak- dramat? Nie. Właśnie. Nie, absolutnie nie. Właśnie. Za 4 minuty musimy iść na zewnątrz. Bo będą Okej. sztuczne ognie. Okej, Bo kończymy ten dzień. Znaczy nie będziemy mogli, wiecie, używać. Tak jak używaliśmy. właśnie Miki. A on siedzi jakoś obok mnie? Blisko? Mhm. A chcę mu szepnąć do ucha. Mógłbyś mi potem powiedzieć, o co z tym chodziło? Jasne. Nie spodziewałem się was tutaj. Nie wiedziałem, że tu będziecie. Ja nie sądziłam się ciebie tutaj spotkać. O, zdziwisz się, jak ci powiem, dlaczego. Jak wam powiem, dlaczego, jak tu się to wylądowałem. Wcześniej była impreza u Madame Q, ale teraz się przenieśliśmy tutaj. A wiecie, co działo się tutaj zeszłej nocy? Co zeszłej nocy? No, co się działo w tym budynku Ale w tym zeszłej klubie? nocy? No w tym klubie, tutaj, no na tej kręgielni. Nie. A co się działo? Nie, nic, w sensie. Po prostu. A później wam opowiem. Bo. Kozak muzyka. No, Nikita, siadaj. Wendy robi ci miejsce na tyle, na ile może. Opowiadaj, jak było. A co, że teraz już? No możemy, Tutaj przy wszystkich? możemy w prywatniejszym miejscu później. No, No nie wiem, zależy, czy masz coś do ukrycia, czy nie. nie. Nie mam, nie wiem, o co ci chodzi. W sensie, mam rzeczy, o których chciałem ci powiedzieć osobiście, ale Chcę sprawdzić na intuicję, czy Nikita się denerwuje. możesz. Spryt i intuicja. Póki jeszcze mam darmową kość, to jej użyję. I przerzucę. Okej. 2 kości. Czyli to będą 5 sukcesów. 5 Tak. sukcesów. Nikita się denerwuje jak cholera. Przynajmniej twoją podejrzliwością. Mhm. Bardzo mi się przyglądasz. Co zobaczyłaś? Nic. Absolutnie nic. Dalej na ciebie patrzę. Gil, miło cię widzieć. Nie sądziłem, że z anarchistami tutaj będziesz na imprezie. Nie do końca z anarchistami, a bardziej troszeczkę się złapaliśmy z Miki i trochę są takie jakby rodzina
No i niewiele się dzieje takiego ciekawego. No, nie musisz tłumaczyć, domyślam się, co. Ja lubię, wiesz, jak coś się dzieje. Jest jakaś akcja. Lasery, wybuchy, taka sytuacja. Będą wybuchy, Nikita, będą wybuchy. To się mówisz o tych fajerwerkach. Mm. No szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że poza 1 stycznia w Warszawie puszczają fajerwerki. No ale to wiesz, także będziemy musieli się zmywać pewnie. Wiadomo. Kto organizował te fajerwerki? Jak to kto? Żółty smok. Żółty smok? Hmm? Tamten, co siedzi przy barze. Toreador. O, nie wiedziałem, że to spokrewniony. Chociaż trzeba przyznać charakterystyczny. Trudno mu odmówić charakterystyczności. Oho. Mówicie, że... On robi tutaj... Organizuje tą imprezę? Byś Madame Q poznał. To jest charakterystyczna jeszcze osoba. No myślałem, że to rado, że są chyba ciekawi. Widzieliśmy taką burleskę, że ciężko to odzobaczyć. Kiwam głową. Słuchaj, to ja powinienem się pójść przywitać do tego żółtego smoka, skoro on to organizuje wszystko? On jest bardzo nieufny. Rozumiem. Gość Może ma je- nie lada historia. No, na pewno wiem, że nie warto się wbijać w czyjeś historie, ale może zrobię na nim pierwsze dobre wrażenie. To wie. Jak chcesz iść? Dobra, to wstaję i idę do tego tajemniczego mężczyzny przy barze. I co? Co robisz? Dzień dobry. Przepraszam, że się tak wprosiłem. Poglądam na Jestem ciebie. Jestem Nikita. Naprawdę super dobór muzyki. Słyszałem, że jeszcze fajerwerki będą. Trzeba mieć talent, żeby tak zaaranżować. Coś jakoś reaguje? No, to więc nie przeszkadzam. Nie przeszkadzam dalej. Naprawdę bardzo udane. Kiwam głową i odchodzę, trochę zawiedziony. Mhm. Wracam do stolika. Ej, ale on nie umie po polsku, czy coś? Cii, nie mów tak. Umie. Mówiłem Nikita, że on mało rozmowny jest. To mało powiedziane. Przemawia bardziej sztuką. Mało rozmowne to mało powiedziane. Nieufny trochę. Ale się nie dziwię. No słuchajcie, odzywa się Miki. Północ, musimy wychodzić. Jasne. Daję od stolika. Ja też wstaję. Wychodzicie na zewnątrz do już przygotowanych jakby na tyły budynku fajerwerek. Żółty smok bierze ląd od tego wszystkiego, podpala. Widzicie, jak idzie po lądzie ogień, a bardziej iskry i się zaczyna. Nie jest tego tak bardzo dużo, ale parę osób wyszło, w tym dziewczyna ta w białym garniturze. Teraz tak jak przyglądasz się troszeczkę, nie jesteś pewien, czy to jest dziewczyna, czy chłopak. Jakie ma włosy? Czarna, Mm, zaczesane do tyłu. Usta pomalowane szminką na czerwono. Oczy również pomalowane. czarne, zaczesane włosy w białym garniturze. Zgadza się. Przyglądam się. I spod łba. Trochę. Patrzy, zauważa, że się przyglądasz. Odwzajemnia wzrok. Uśmiecha się. Kiwam głową i odwracam wzrok. Czy ja poczułem coś specjalnego? Miłość? Zauroczenie? W sensie... Nie. Chodzi o takie... Wiesz... Nie. Okej. Celebrują zakończenie. Może nawet najważniejszego święta wśród pokrewnionych. Ale przejdziemy sobie do długo oczekiwanego Gabriela. Gabrielu, wróciłeś do domu. No i pierwszą rzecz, jaką
w moim powrocie chciałem zrobić, jeśli moja córka jeszcze nie śpi, to właśnie opowiedzieć jej bajkę na dobranoc. Żona, widząc, jest zaskoczona, że jesteś. Przytula się do ciebie. Całuje cię. No, w wzajemnie. usta. I jedno i drugie odwzajemnią. Ola chyba by czekała do środka nocy. Więc I rozumiem, że jeszcze nie śpi. była tak podekscytowana twoim powrotem, że nie. Wstała. A, jednak? Dobra. Co mam z nią zrobić? To poczekaj, szybko idę, tylko zaraz porozmawiamy. I tak biegam po schodach, wbiegam tak co drugi stopień jakby przeskakuję i idę do pokoju córki. Widzisz, obrócona jest jakby twarzą do ściany w swoim pokoiku. Wydaje się, że śpi. Chciałbym bardzo powoli podejść i tak jakby nachylić się, zerknąć, czy faktycznie śpi. Ona wtedy odwraca się i robi A, Jezu. Jesteś! Jestem, obiecałem, że będę, prawda? Ale super, tato! I zawieszać się na szyi i cię przytula. Odwzajemnią. Jak najbardziej. Ale super. To co chcesz, żeby ci poczytać? Mm, Czy coś mam wymyślić? możesz mi coś wymyślić? Mogłem tego nie mówić. Dasz No dobra. radę, tato. Ale tak nie będzie to zbyt długo, jest bardzo późno. Wiem. Powinnaś jest... Dobra, kładź. Leży. Wyczekuję twojej historii. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, był sobie pewien rycerz. Nazywał się Gabriel. I ów rycerz dostał zadanie od króla. To tak jak ty. Tak jak ja. Gdyż królowi zaginęła jedna z jego księżniczek. Miał dużo księżniczek? Jak ma się dużo córek, to ma się dużo księżniczek. Aha. Tak, była jego córka. No i Gabriel dostał zadanie od króla, żeby uwolnić, znaleźć, zacznijmy od tego, księżniczkę i ją przyprowadzić z powrotem do królestwa, do króla. No więc Gabriel wyruszył. Szukał dniami i nocami, aż w końcu ją znalazł. Była w wieży, bardzo wysokiej wieży. Dodatkowo tej wieży strzegł smok. Jak w Shreku? No, nie taki smok, trochę bardziej niemiły. O nie. Więc Gabriel wyciągnął swój lśniący miecz i zaczął walkę ze smokiem. Ale niestety nie dawał rady. Nie był aż tak silny. Ale miał ze sobą swojego kompana. Był to wilk, ale taki przyjazny. I razem z wilkiem Gabriel pokonał złego smoka. I smok wrócił cały pobijany do swojego leża. A Gabriel wspiął się po wysokiej wieży i uratował przed tym wszystkim księżniczkę Olę. I tak jak Gabriel chronił księżniczkę przed złym smokiem oraz tym, że była uwięziona w wieży, jak zawsze ja będę cię chronił przed wszystkim złym. I on tak po główce. Dziękuję, tatusiu. No, a teraz idź spać, bo mama będzie zła na ciebie. I na mnie przy okazji. Dobrze. Dobranoc. Dobranoc. I wychodzę i gaszę światło w jej pokoju. Zostaw mi tą małą lampkę, A, dobrze, przepraszam. bo Idę się i boję trochę. Włączam... Spać jak ciemno. Ja w twoim wieku jak byłem też się bałem. I włączam jej tą lampkę. Dobranoc. Słodkich snów. I wychodzę. I wracam z powrotem do żony. Zostało? Na to wygląda. A przynajmniej poszła spać. A czy ty chcesz się położyć ze mną? Tak, za chwilę. Muszę ci przelać pieniądze. Ile potrzebujesz? Nie jest tak źle. Przydałoby się tylko trochę też głupio mi mówić męskiej ręki, bo ten garaż się nie domyka, cholerny. I było dość zimno. Coś jest nie tak z piecem? Czy... Takie mam wrażenie. Dobra.
To najpierw pozwolisz, że zajmę się tym, póki jeszcze mogę. Chciałbym popatrzeć, która jest godzina. 23:49. Dobra, zajmę się tym garażem i piecem, póki jeszcze. Jest ten dzień, bo jest dla nas bardzo wyjątkowy. Sam nie wiem dlaczego. O? Halloween. Ale to jakieś wasze wnętrzne święto? Można tak powiedzieć. Sam nie jestem pewien, ale... Okej. Ale przyjdź do mnie, jak tylko skończysz. Dobra, jasne. Garaż, piec i później porozmawiamy, ile potrzebujesz pieniędzy. Ale to już w łóżku. I idę najpierw naprawić tą bramę od garażu. Zobaczyć, co tam się dzieje z nim. Chodzisz zatem i widzisz, że ogólnie rzecz biorąc przydałoby się przylutować obwody, bo się zerwały po prostu, jakby to powiedzieć automatycznie, bo tak fizycznie jesteś w stanie to domknąć, ale to działa na takim pewnym obwodzie. Czy mam lutownicę? Masz. Więc będziemy próbować to przylutować. Okej. To bardzo niestandardowe, ale powiedzmy chciałbym, żebyś rzucił na inteligencję. I technikę? Technika nie. Technika jest od komputerów, bardziej telefonów i tak dalej. Czyli na inteligencję. No, Dobra. Z dodatkową kością rozumiem, bo nadal zgadza się. jeszcze. Jest jeden sukces. Wystarczy. Wystarczy. To nie jest trudne. Nie zrobiłeś tego pięknie, wizualnie. Mamy nadzieję, że to się nie rozerwie szybko, ale się zalutowało. Patrzysz pilotem, zamyka się, otwiera. Wszystko jest dobrze. Super. To teraz chciałbym wprowadzić mój motor, bo on stał pewnie gdzieś przed. Jasno. Spokojnie otwierasz bramę, zaprowadzasz go, prowadzisz. No i teraz idę zobaczyć do pieca. Jeszcze. Tam, że żmijka się zatkała, czy kabel się odłączył. I jak tak patrzysz, to jesteś w stanie powiedzieć, że ta żmijka się zatkała. No dobra, no to bierzemy pogrzebacz. No i w zbiorniku pogrzebaczem puścić parę razy żmijkę, żeby pochodziła, a jak nie, to zobaczymy co dalej. No dobrze. Rzuć mi jeszcze proszę na zręczność oraz może być atletyka. Okej. To tam trzeba troszeczkę siły 2 w to sukcesy. włożyć. Wystarczy. Przetykasz to na tyle dobrze, żeby rozprzestrzeniało się ponownie ciepło w całym domu. Jedynie ten żar, ten ogień znajdujący się w piecu odpycha cię. No tam, jak już węgiel dochodzi, żmijka, wszystko okej, to nawet nie patrzę do jakby samego pieca, to lepiej nie. Śmiertelne zagrożenie. I jeszcze chciałbym sprawdzić, jak już tam jestem gdzieś w rejonie garażu, czy nie mam czegoś takiego do wspinaczki górskiej, na przykład czekanu albo czegoś podobnego. Podobnego. Masz łom, ale to nie jest podobne. Masz wiertarkę, szlifierkę, młotek, gwoździe, ale nie czekane. Chciałbym zapamiętać sobie ten łom, zapamiętam go sobie na przyszłość, w razie czego. No i wracam do żony. Wracasz do pokoju. Tak. Twoja żona jest po prysznicu w sam szlafroku. Tak patrzę na nią, też by mi się prysznic przydał. Nie wiem, kiedy ostatni raz brałem. To leć. I idę wziąć prysznic. Ostatnio chyba z 3 dni temu, jak nie więcej. No już pachniesz. No. Przyjemnie. Po krótkim prysznicu wychodzisz. Twoja żona znajduje się pod kołdrą po samą szyję. No to idę i tak lekko skaczę na łóżko na swoją połowę. Dobra. Uważaj, bo to z Ikei się połamie. No tak, wiem, sam składałem. Dobra. Ile potrzebujesz pieniędzy? Tak obracam się do niej tak bokiem. Porozmawiajmy o tym później. Później ja zapomnę. Szybko zrobić i przelew i tyle, no. Nie wiem, zawsze mieliśmy jakoś wspólnie i to wszystko było łatwiejsze. Nie wiem, tyle ile uważasz, tyle ile jesteś w stanie. Rozumiem, że kokosów na tym nie zbijasz. Ale też nie muszę wydawać na niektóre rzeczy. No jedzenie. Picie, alkohol, fajki. Patrzę się tak na nią. Przekręca trochę głowę. Jakbyś dawał jej pewnego rodzaju reprymendę. Zrób ile chcesz. A teraz
Czy ja ci się nadal podobam? Czemu zadajesz takie głupie pytania? To powiedz mi po prostu. No Chcę tak. wiedzieć, czy nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. To wyskakuj z ciuchów. To trochę inaczej chyba działa, jak teraz jestem, wiesz... Okej, ale nie możesz? Nie to, że nie mogę, ale nie wiem, jakie są konsekwencje. Jakby wiesz... Jestem niezbyt doświadczona w informacjach na temat tego, co z tobą jest, więc... Ja w tej dziedzinie też. Więc... Nie wiem, spróbujmy. Chciałbym jeszcze odpalić Rumień Życia. No okej. Bo to ten... Masz 7 z człowieczeństwa, zatem zręczność plus charyzma. Czy mam jeszcze dodatkową kość? Tak, masz ostatnią sekundę na to. Dobra. 3 sukcesy. 3 sukcesy. Wystarczająco. Wystarczająco. Dobra. Chyba jest okej. Wyglądasz okej. To chciałbym jeszcze zamknąć drzwi od pokoju przed tym wszystkim. Spędzacie miło i czule tą noc. Dobrze jest znowu być z osobą, która zawsze była ci tak bliska, która była twoją bratnią duszą. Jeszcze coś sprawdzę. Okej. No dobrze. Zatem, jak będziesz kontynuował resztę nocy? Pierwsze, co chciałbym zrobić, to przelać jej na konto 1000 zł. Mhm. No, więc to już sobie odpisuję od mojej gotówki. Dobra. I kolejną rzeczą, no bo ja nie mam, ja nie mam ze sobą swojego laptopa, nie mam tylko komórkę. Mhm. Oprócz tego, że chciałbym ładować komórkę, a to kolejna rzecz. Okej. Chciałbym, a niech będzie, to jest chyba dość taki wolny wieczór dla wszystkich. Chciałbym napisać do Wendy, czy wszystko jest w porządku. I czy może ma kontakt z Nikitą, jeśli odpisze, że nie, to chciałbym napisać do Nikity. I chciałbym, jeśli mogę z telefonu, to znaleźć jakiś artykuł, który muszę napisać, albo coś takiego. I poprzeglądać internetów, czy nie ma czegoś o tym Zo na przykład, albo o innych wydarzeniach, które ostatnio miały miejsce, typu psychiatryk, czy psychiatryk i chyba Zo głównie. Jak szukasz tych fraz, nie ma żadnych rzeczy. Może to jest kwestia tego, że wydarzyło się to dzisiaj, może jutro coś by było. No dobra. Jesteście w równoległym czasie teraz, jakby to powiedzieć, więc możecie ze sobą pisać w tym momencie, więc idzie ten SMS do Wendy. Wendy odpisuje, że wszystko jest okej i że Nikita jest z nią. To on odpisuje okej. U mnie też wszystko w porządku, mała usnęła, Ala też. Jakbyście czegoś potrzebowali, to piszcie. Spędzę tą noc i dzień chyba w domu. Poczekaj, później mam takie... Wendy ma telefon z Camarilli, prawda? Ma oba. Ja mam tylko te... Czekaj. Dobra, to backspace. Backspace. Wszystko do backspace'a. U mnie wszystko w porządku. W razie czego piszcie. Kropka. Wyślij. No i robię to, co mówiłem. No jeśli już będzie taka godzina poranna czy coś, to po prostu zasłonić szczelnie okna i na przykład zostawić kartkę. A i chciałbym wysłać SMS-a do Oliwii. Czy wszystko w porządku? Znak zapytania. Późna jest godzina, więc nie dostaniesz odpowiedzi. No tak. Dobra, wrócę do nich zatem, bo ty masz troszeczkę rzeczy, którymi się zajmiesz. Moi drodzy, po krótkich fajerwerkach, naprawdę ładnych, wracacie z powrotem do klubu. Bardzo dany pokaz. No, nie najgorszy bym powiedział. Mówię wam, tyle było wcześniej zabawy, szkoda, że nie wpadliście. Mieliśmy trochę urwanie głowy. Rozumiem. Coś działo się u was, tak poza tą imprezą dzisiejszą? Nieszczególnie. No dobra.
Wendy chciałaby sobie w tym czasie poszukać jakiegoś hotelu na noc. W okolicy? Powiedzmy. Ale zanim zacznie to robić... Nikita głupio mnie prosić, ale po tamtej sytuacji moje karty chyba dalej są zablokowane. Poza tym moja rodzina, sam rozumiesz. Czy byłbyś w stanie pomóc mi trochę? Zapytam tylko, w jakich kwotach? Na nich. Jak bardzo Wendy. tanich? Najtańszych. Wendy, ale co planujesz? Potrzebuję gdzieś spędzić noc, dlatego chciałam zapytać, znaczy w zasadzie dzień. Dlatego chciałam zapytać, czy mógłbyś mi pomóc? Wendy, poszukiwana, potrzebujesz do wynajęcia podania swojego dowodu osobistego. Okej, nie mam innego pomysłu. Słuchaj, pogadajmy chwilę. Mogę na chwilę porwać wam Wendy? W porządku. Chodź, wyjdźmy na chwilę. Okej. Słuchaj, oczywiście możesz u mnie, ale możesz też na przykład zapytać tego, Mikiego, Wendy podnosi na ciebie brew. Nie sądzę, żeby się zgodził. Poza tym to dziwne. Jakby nie uważam, tak, lubię go, ale nie uważam, żeby nasza relacja była na tyle silna, żeby pozwolił mi u siebie spać. Tego tym bardziej mi głupio jest. Nie sądziłam, że zostanę bezdomna. Wendy, Podejrzewałam ciebie albo Gabriela, ale siebie? Nikita się weź roześmiuje. Dlatego rozumiesz, że tym bardziej głupio. Ja pierdzielę. Dobrze, zapytam go. Jeżeli się nie zgodzi, pójdę spać do ciebie. Może być? Możesz mu wjechać na ambicje i powiedzieć, że Nie będę nikomu wjeżdżać na ambicje. Jakie ty masz głupie pomysły, Nikita? Co się działo na tym przesłuchaniu? teraz naprawdę nie jest czas na to, ale w skrócie spotkałem się z Tajfunem. Okazało się, że jest Brudża, jak ja. I rozmawialiśmy. O czym? Ale pytał cię, czy jesteś z Sabatu? Nie, na szczęście nie. Okej. To o co cię pytał? Powiedział, że cały czas szukają mojego stwórcy, ale wiedzą... Macie wrażenie, że ktoś wam się przysłuchuje. Kur... Chcę się rozejrzeć. Widzisz tą osobę w tym białym garniturze z papierosem, slimem na takim jeszcze przedłużaniu, takim filtrem jakby. Aktywuję odstraszanie. Przepraszam, jakiś ciekawy jest to, o czym rozmawiamy? To zależy. To ciekawa odpowiedź, bo moim zdaniem wcale nie jest ciekawe, o czym rozmawiamy. Nie próbuj na mnie używać zastraszania. Może ja po prostu wyjdę na słońce. Jak stała osoba blisko stała nas? 15 metrów? 15 metrów i mamy wrażenie, że się nam przysługiwało. Mhm. Okej. Zerkała w tym kierunku, na pewno, to mogę powiedzieć. Jak widzisz, nie jest teraz dobry czas na rozmawianie o tym. Dezaktywuję straszanie i wracam z Wendy do środka. Siadamy z powrotem przy stoliku. To jest taki niski stolik, czy on jest wysoki? Niski. Niski. Zaplatam palce, kładę je sobie spoczywają luźno i patrzę tak przed siebie, dotykając kciukami. Jakiś czas. To co, może partia w kręgle? A może bilard? Może być i bilard. Czemu nie? Mamy jeszcze sporo czasu. Czujecie, jak cała energia, ta taka potężna, jakby byście byli wszechpotężni, która trwała przez dokładnie 24 godziny, opuściła wasze ciało. Każdy test wraca do potrzeby oczywiście krwi, jeżeli chcecie. Grajmy. Ale to chyba dwuosobowa gra. Koniecznie. W 4 osoby w bilarda? Ja z chęcią zagram w kręgle, jeśli ktoś chce się ze mną zagrać. A bilarda mogliśmy chyba na 2. Możemy. No dobra.
Nie, spoko. Dla mnie w porządku. Zależy, co wolicie. Są jeszcze rzutki i parę innych rzeczy. Grajmy w bilarda, w kregle się ośmieszę, nie potrafię grać. Nigdy nie grałam. Zawsze musi być ten pierwszy raz. To jest fajna gra dla początkujących, nie to co bilard. Bilarda, muszę przyznać, jestem beznadziejny. Okej, to zagrajmy w kręgle. I Wendy tak nagle energicznie wstaje od stolika. 2 tory czy 1 chcemy? Chyba jeden. Jeden. Okej. Kule są przeróżne. Mm. Czarne, żółte, niebieskie są takie jakby w kolorze, nie wiem, jedna jest z pajęczyną jakby, jedna jest jakimś kosmosem, jedna jest jakby z piłką do koszykówki. I jaką chcecie kulę? Kosmosem. Jednokolorową zieloną. Zatem poprosiłbym was o zręczność i atletykę. 2 sukcesy. Kompletnie. No tak, jeszcze sprawdźmy pozostałych graczy z mojej perspektywy. No to tak. Jeżeli chodzi o Mikiego, bardzo ładny rzut kulą. Na tyle, że jest strike. Zanim drugi Kili również strajkuje. A jeżeli chodzi o was, no to Nikita 70% kręgli zostaje przewróconych. Jeżeli chodzi o Wendy, no to u Wendy już ładnie nie było. Poślizgujesz się, wchodząc, jakby to powiedzieć, troszeczkę zbyt głęboko na tor i upadasz na tyłek. Au! Wszystko dobrze? Tak. Ten tor jest tak naszlifowany, że jeżeli wejdziesz i chociaż trochę będziesz stawiać krok, to się poślizgniesz. Próbuję wstać. Podaję ci dłoń. Przyjmuję. Dzięki. Wendy tak mruży jedno oko. To co? Kolejna runda. Jasne. Dawajcie znowu. 3 sukcesy. Mhm. Jeden sukces. Nikita, strike. Pojawia się na monitorku nad wami. Strike. Jest! O! Wybuchająca kula rozsadzająca kręgle. O! Udało się! Ekstra. 5. Gili zbija z tą. Zbijam, uśmiechając się. Tobie też świetnie idzie. Wendy, połowa zbita kręgli. Lepsze to niż nic. Lepsze to niż nic. Teraz tego nie muszę ukrywać, więc... Okej. Jeżeli chodzi o Mikiego, Miki drugi strike z rzędu. Jeżeli chodzi o Gilego, no to tutaj gorzej, bo też znowu tylko połowa. Jak na razie Miki prowadzi w tabeli, drugi jest Gili, trzeci jest Nikita i 4 jest Wendy. Ostatnie rzuty na wyjaśnienie, kto będzie mistrzem. Rzucajcie, proszę. Tutaj mi weszło ambicje już. I wezwę krew do swojej, żeby polepszyć sobie rzut. Okej. Na początku na głód. Jest w porządku. Wypuść mnie. Siedź gdzie siedzisz. Dawno nie polowaliśmy. Hmm. Łukasz Ambrożego. Zrób to. Zrób to. Oszukał cię na pieniądze. Nie zrobił tego, dobrze o tym wiesz, ty też wiesz o tym. To nieistotne. Dobra, dawaj. Ale to i tak będzie jeden sukces. Połowa. Znowu zbita. Wendy również połowa. Ach, nie poszło tym razem. Dawaj, Miki! W rezultacie Gili wygrywa tą grę. Zbija z nim 5. Billy? Mhm. Wymiatasz. Wymiatasz totalnie. Dzięki. Trochę chodziliśmy w ostatnich czasach. Nie było co robić. Tutaj właśnie? Mhm. Będziemy jeździć chyba na turnieje. Mamy tyle czasu na naukę, że myślę, że kiedyś możemy na jakieś mistrzostwa się wybrać. Tak, Gili. To jest idealny sposób na spędzenie czasu w naszych warunkach. Co wy na to? Założymy po prostu zespół, będziemy się uczyć przez 50 lat, aż w końcu będziemy w stanie każde mistrzostwa wygrać. Brzmi jak plan.
Brzmi jak plan, na pewno. Na pewno jest to planem. Ale kręgle są fajne. I z chęcią do nich wrócę jeszcze. Możemy zagrać jeszcze raz, jak chcecie. Spoglądam na... Możemy. Nocy Spoglądam, zostało jeszcze sporo. Właśnie, Miki, a propos tego. Odciągam go trochę na bok. Tak. Słuchaj, wiem, że to dziwna prośba, ale mógłbyś mnie przenocować? Mimo wszystko chciałbym, żeby to określił rzut, więc charyzma, jak i twoja perswazja. 6 kości będzie. 3 sukcesy. Ej, ale mam trochę zawalone, więc tak jednorazowo. Okej, nie proszę o więcej. Wendy staje przed tobą i kładzie ci jej ręce na ramieniach. Chyba znalazłem sposób. No właśnie o tym chcę pogadać. Chyba znalazłem sposób, jak cofnąć nasze przemiany. I na tym zakończymy dzisiejszą sesję. Moi drodzy, zakończyliśmy już 14 rozdział. Kto by pomyślał, 14 rozdziałów. Tyle nasza grupa zrobiła. Rozdział to tylko biznes. Uważam za nadal otwarty. Chociaż nazwa się zmieni, jak i numer. Niemniej jednak odbyło się śledztwo. Nikita zdradził wiele informacji bardzo, bardzo ciężkiej do rozmowy osoby. Nowe rzeczy na horyzoncie. Jak zwykle, z nocy na noc ta mała kula śnieżna zaczyna rosnąć do ogromnej, aż w końcu spowoduje lawinę. Ale czy na pewno tak jest? Czy na pewno zagrożenie, które macie na sobie, jest tak niebezpieczne? A może to, co zrobiliście, mogłoby mieć pozytywne skutki? Nie wiem. Ale wiem jedno. Możemy dowiedzieć się tego Na następnej sesji! Na następnej sesji! Nie słychać klaskania. Tak. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Dziękujemy również. Uważajcie na siebie i dobry wieczór. Dobrego dnia. Dobrego. Dobrego wieczoru.